Z Marsylii do Avignonu pojedziemy koleją. Podróżując po Francji warto skorzystać z kolei TGV, Train Grande Vitesse, co oznacza pociąg dużych prędkości. Prędkość przelotowa dla tych pociągów mieści się w przedziale od 270 do 320 km na godzinę. Przy planowaniu podróży koleją TGV do mniejszych miast należy sprawdzić, gdzie jest położony dworzec, ponieważ często jest on zlokalizowany daleko od centrum, w przeciwieństwie do dworców dla kolei regionalnych. Tak jest w przypadku Avignonu. Konieczna jest przesiadka z TGV na pociąg regionalny, aby dojechać do dworca kolejowego Avignon Centre, znajdującego się tuż obok historycznego centrum miasta. Naprzeciwko dworca widać historyczne mury. Mury obronne Avignonu to fortyfikacje z XIV wieku otaczające Starówkę. Do naszych czasów zachowało się ponad 4 km murów z 8 bramami i 39 wieżami. Avignon, miasto położone na południu Francji, w Prowansji, na lewym brzegu Rodanu. Avignon słynie z 3 rzeczy: z Pałacu Papieskiego, mostu Saint-Benezet, powszechnie nazywanego mostem awignońskim, i festiwalu teatralnego. Najważniejszy zabytek to Pałac Papieski, wzniesiony w XIV wieku. Należy do największych gotyckich budowli w Europie. W latach 1309–1377 w Avignonie rezydowało 7 papieży narodowości francuskiej, którzy bali się rezydować w Rzymie. Dopiero ostatni z nich, Grzegorz XI, wrócił do Rzymu. Po nich rezydowało tutaj 2 antypapieży. W 1378 roku doszło do wielkiej schizmy zachodniej. Od tamtego roku Rzym miał swojego papieża Urbana VI, a w Avignonie rezydował Klemens VII, nazywany antypapieżem. Pikanterii tej sytuacji dodaje fakt, że w 1408 roku Sobór w Pizie, chcąc odsunąć od władzy papieża rzymskiego i awignońskiego, wybrał 3. równolegle urzędującego papieża. Epoki się zmieniają, natomiast walka o władzę, wpływy i pieniądze jest niezmienna. Na dziedzińcu znajduje się zadbany ogród w stylu francuskim, który ożywia widok na surowe mury. Monumentalna budowla z zewnątrz robi duże wrażenie, natomiast wnętrza są generalnie puste. W czasie, kiedy zwiedzaliśmy Avignon, w wielu miejscach, również w Pałacu Papieskim, można było oglądać kolorowe i błyszczące instalacje Jeana Michela Otoniela. Wolałbym oglądać średniowieczne zabytki bez tych współczesnych instalacji, które zakłócały moją percepcję.
Obok Pałacu Papieskiego stoi katedra Notre Dame, wybudowana w drugiej połowie XII wieku. Na zewnątrz świątynia jest ozdobiona fragmentami kolumn korynckich pochodzących z czasów rzymskich. W XIV wieku katedra została rozbudowana, a jej znaczenie wzrosło ze względu na rezydowanie papieża w Awinionie. Dzwonnica katedry mieści potężny karylion, składający się z 35 dzwonów. Drugi zabytek, z którego słynie Awinion, to wybudowany w XII wieku most Saint-Benezet. Do naszych czasów zachowały się 4 łuki, usytuowane na lewym brzegu Rodanu. Z oryginalnego mostu liczącego 22 przęsła o długości około 900 metrów pozostały tylko 4 mierzące 160 metrów. Zniszczony przez powodzie i wojny obiekt był odbudowywany kilkakrotnie. W 1669 roku kolejna powódź Rodanu dokonała zniszczeń, pozostawiając tylko ten fragment mostu, który przetrwał do dzisiaj. Kaplica Świętego Mikołaja znajduje się na 3. filarze mostu, pomiędzy 2. i 3. łukiem. Legendarny most w Awinionie. Ale co w nim jest legendarnego? To, że jest krótki I coś jeszcze? i śpiewają o nim piosenki. Tak? Pod mostem przepływają wody Rodanu. Rodan jest jedyną dużą rzeką Francji należącą do zlewiska Morza Śródziemnego i jednocześnie drugą co do wielkości przepływu rzeką po Nilu, uchodzącą do Morza Śródziemnego. Jest najzasobniejszą w wodę rzeką Francji. Ma 812 km długości. Źródło znajduje się pod lodowcem w Szwajcarii. Tu się kończy most w Awinionie. Kaplica Świętego Benedykta, kaplica Saint-Benezet, znajduje się poniżej kaplicy Świętego Mikołaja. Z mostem jest związana stara i słynna francuska piosenka Sur le pont d'Avignon. Była śpiewana podczas mimicznego tańca kołowego, prawdopodobnie od XV wieku. W Polsce najpopularniejszą piosenkę o moście w Avignon śpiewała Ewa Demarczyk. Kościół kolegiacki Saint-Didier został zbudowany w ciągu 3 lat i 4 miesięcy. Konsekrowano go w 1359 roku. Ten budynek jest uważany za najbardziej charakterystyczny przykład gotyku awiniońskiego. Ulica Farbiarzy ciągnie się wzdłuż kanału z 4 zachowanymi kołami wodnymi i brukiem na całej długości. Od XIV do XIX wieku ulica funkcjonowała jako centrum produkcji tekstylnej, gdzie koła wodne napędzały procesy prania i farbowania. Protestancka świątynia świętego Marcjalisa. Pierwotnie był to pałac królowej Joanny I Neapolitańskiej. Naprzeciwko pałacu stoi Hôtel de Monet, budynek mennicy wybudowany w 1619 roku. W późniejszym czasie przekształcony w koszary, urząd miejski i konserwatorium muzyczne. Od 2018 roku mieści się tam hotel butikowy. Do zobaczenia w kolejnym filmie.